jakie pieczątki, Politechnika Śląska, dziekan Wydziału Chemicznego i pieczątka. Na przekór temu, że młodzież teraz nie wierzy w wykształcenie, dla nas edukacja jest trampoliną do dobrego życia, do sukcesu. Pokazuje to przykład życia mojego taty. Ja urodziłem się w rodzinie, w której dość dobrze przed wojną się prowadziło i wojna zburzyła to wszystko. Mój ojciec jako jeden z pierwszych zapisał się do pierwszej organizacji ruchu oporu Orzeł Biały. 4 lutego 1940 roku został aresztowany, a 10 kwietnia został rozstrzelany z grupą około 16,5 tysiąca osób, które tam zginęły. Tak prawdę mówiąc, to w tej wojnie, jak mieszkałem w Skarżysku, to nie było chyba dnia, w którym nie byłem głodny. Te trudne warunki życia wytworzyły we mnie takie zacięcie, by skończyć studia, które pozwolą mi inaczej żyć. Dostałem się na Politechnikę Śląską. Byłem szczęśliwym człowiekiem. To był wybór od serca. Ja chciałem pracować w przemyśle chemicznym i dlatego studiowanie technologii było drogą do tej pracy. Jeden z najwybitniejszych chemików, nieorganików, profesor Jakub, wykładał w Krakowie i przyjeżdżał na 2 dni na wykłady. Miałem nie tylko z nim zajęcia, ale miałem z nim nieprawdopodobną przygodę. To był profesor, który był straszną kosą. U niego było bardzo trudno zdać egzamin, po 2, po 3 razy. Profesor Jakub. Profesor Jakub, tak. I myśmy się na ten egzamin za 2 minuty spóźnili. A na Strzody jest taki długi korytarz, ale przegrodzony drzwiami. I cieć nam przed nosem zamknął go. A ten mój kumpel był taki dość obrotny. My chodzi, że obejdziemy budynek, zobaczymy może gdzieś tam z tyłu. Innego wyjścia nie było, ale było otwarte okno i była drabina. I cieć tam chodził i powiedzmy sprzątał. I ten mój Czarek poleciał do niego, dał mu parę złotych, proszę, on nam dał tą drabinę i myśmy weszli. Jakub wychodzi, a wy tu mówi, co tu robicie? Panie profesorze, mieliśmy wyznaczone terminy egzaminu. No tak, ale czas minął, mówi, drzwi były powiedzmy zamknięte. No ja mówię, no były zamknięte, ale bardzo chcieliśmy ten egzamin zdawać i pan profesor powiedział, no to proszę wejść do gabinetu i poproszę o indeksy. Zapisał nam notę i podziękował nam. I egzaminu nie zdawaliśmy. Naprawdę? Tak, naprawdę. No w sumie jak komuś aż tak zależy, to znaczy, że się nauczył chyba No, na egzaminie. on tak Czarkowi odpowiedział, wie pan, do mnie studenci przez drzwi nie chcą wchodzić. Ja mówię dopiero co przez okno. Stypendium tak. dostaje za wyniki Za w nauce? wyniki w nauce, Tak, prawda? Po tak. pierwszym semestrze. Po 1. roku. Całe życie powtarzał, że bez tego stypendium absolutnie nie mógłby skończyć studiów, ponieważ to były ciężkie lata powojenne, a on miał ciężką sytuację. Chodziłem do stołówki, wykupywałem abonament powiedzmy na obiad i zjadałem ten obiad, ale tam zawsze był bochenek chleba, co najmniej połowę tego bochenka chleba brałem do teczki, żeby mieć coś zjeść na kolację. Trochę dorabiałem, by jakoś powiązać koniec z końcem. To stypendium pozwoliło mi skończyć tą uczelnię. Dostałem nakaz pracy do Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego Rokita w Brzegu Dolnym. To jest dyrektorskie zdjęcie. Historia życia mojego taty to jest trochę taki American Dream. Od robotnika do dyrektora, czyli przez wszystkie szczeble kariery. Wszystkie stanowiska tak po kolei. Ten duży zakład przemysłowy to jest tylko etap. Potem w Polsce nastąpiły zmiany systemowe i mój tato przeszedł do sektora prywatnego. Postanowił założyć swoją firmę. I teraz uwaga, firmę założył w wieku lat 59. Tak naprawdę stworzyłem tych firm 3, rozbudowałem je i postanowiłem te firmy sprzedać. Przez całe moje życie i w dzieciństwie i dorosłe życie słyszałam o tym, że taty marzeniem jest oddać to, co dostał. Że ponieważ on osiągnął sukces, to chciałby innym pomóc. Dlatego stworzył tą fundację. Chcę pomagać młodym Polakom, którym w życiu się gorzej powiodło niż mnie. Tak mnie rodzice wychowali.
bym w życiu pomagał ludziom. Nasza fundacja przyznaje stypendia na pierwszy rok studiów dla osób z mniejszych miejscowości bądź też ze wsi, pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Idąc na studia, muszą pokonać taką barierę, której osoby z miast po prostu nie mają. Trzeba się przeprowadzić, znaleźć mieszkanie, nagle wyżywić się samemu i utrzymać się na tych studiach. To nie są stypendia tylko dla najlepszych, nie trzeba mieć olimpiady, nie trzeba mieć wygranych konkursów naukowych. Wspieramy tak naprawdę każdego, kto spełnia te takie podstawowe kryteria. My im dajemy to pierwsze stypendium po to, żeby oni przyszli na studia, wtopili się w tą masę studentów, którzy są już na tych studiach i żeby zobaczyli, że światło mają przed sobą. Dla mnie satysfakcja to są te spotkania, które mamy ze studentami. Naprawdę mamy wspaniałą, niezepsutą młodzież. Historia mojego taty bardzo wzrusza naszych stypendystów i wielu z nich mówi, że ja też bym tak chciał. Ja tak myślę, że w przyszłości, jak mi się powiedzie, to ja też tak zrobię.